Tytus, Jerzy, policjant, alergia na pewien gatunek komiksu i poszukiwanie białego kruka, którym jest pewien koziołek. Na dywaniku złego ojca wciąż gości Wojciech Jama. Oto druga część rozmowy z wyjątkowym kolekcjonerem wiedzącym. Czy próbujemy uczłowieczać dzieci? Wróćmy jeszcze do kolekcji. Jak w ogóle wygląda pielęgnacja takich kolekcji wszelakich? No bo książki, komiksy, figurki. Co tam jeszcze możesz mieć? To znaczy, wiesz co, no, jeżeli chodzi o gumową figurkę, to jak się wraca z takiej eskapady, jak opisywałem ci, jak to było z Tytusem, to pierwsze co, to trzeba wziąć delikatną szczoteczkę, mydło i umyć ją. I No, więc tak wygląda pielęgnacja. Potem odstawić na półkę, starać się, żeby ona się nie zabrudziła i przechowywana była no, w takich sensownych warunkach. Podobnie jak zresztą no, większość zbiorów, to u mnie jest jednak papier. No, też rzecz delikatna, szczególnie, że spora część tego to jest papier zakwaszony. Ja pamiętam, jak były przygotowania do tej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, to odwiedziła mnie cała tutaj delegacja, chyba 8-osobowa z Muzeum Narodowego. Między innymi panie z działu konserwacji papieru, z całą aparaturą i odczynnikami, no i sprawdzały tutaj właśnie warunki, w jakich to jest przechowywane. Generalnie nie było źle, ale cudownie nie było. Wtedy jeszcze, a warunki generalnie jest sucho, nie ma tu jakichś specjalnych zanieczyszczeń, niemniej no, nie są to warunki idealne. Generalnie u mnie te rzeczy nie ulegają pogorszeniu. Natomiast oczywiście no, pasowałoby, żeby to wszystko było ułożone w sposób przejrzysty, dający dostęp do tego. No, ja udostępniałem swoje zbiory ludziom piszącym prace magisterskie, licencjackie. I no to przede wszystkim też taki sens wykorzystania tych zbiorów, prawda, żeby one służyły badaczom, studentom chcącym zgłębiać temat historii komiksu czy historii animacji. Natomiast no, to wymaga jednak właśnie uporządkowania, żeby człowiek dokładnie wiedział, gdzie co jest. No, jeżeli jest tego za dużo, to trudno mówić o uporządkowaniu i takim bezproblemowym dostępie do tego. jasne. Sam teraz mówisz, że innym udostępniasz, ale czy ty osobiście sięgasz co jakiś czas po te stare komiksy? Zdecydowanie tak, chociaż no nie wygląda to tak, że siadam i czytam nagle wszystkie przygody bezrobotnego Frącka, bo w dużej mierze na tym etapie to przede wszystkim to trzeba, to nie jest kwestia, ja nie jestem chodzącą encyklopedią, żebym wiedział, wiesz, wszystko o 12 w nocy, o północy wyrwany ze snu, ktoś mi rzuca pytanie z tego zakresu, że od razu udzielam odpowiedzi śpiewająco. Nie. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, gdzie ta wiedza, na której półce jest, w której książce. Tak staram się do tematu podchodzić, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, wiesz, im więcej wiem, tym mam większą świadomość tego, jak ja mało wiem. Zresztą to jest temat ciągle jeszcze nie do końca zbadany i pomimo tego, że no tak znamienici badacze jak Adam Rusek zgłębiają temat, to oni też ciągle coś jeszcze odkrywają. Paweł Chmielewski, no, my sami w Fundacji Muzeum Komiksu też zgłębiamy to i to są naprawdę jeszcze lata, dziesięciolecia, które będą kolejni badacze poświęcać na zgłębianie tego tematu, tym bardziej, że on przez te dziesięciolecia PRL-u był po prostu spychany na margines, traktowany per noga. I no są tego efekty właśnie, że ciężko jest dotrzeć do niektórych rzeczy. No, swoje dołożyła oczywiście nasza historia, konflikty zbrojne, palone biblioteki, pojmowanie, podchodzenie do komiksu jako do czegoś niewartego uwagi, coś co no, ogłupia dzieci. No i dlatego po prostu jeszcze nie jedno pokolenie będzie tutaj zgłębiać zawiłości historii komiksu. Ja bym tu się doszukiwał pewnych pozytywów, bo no, pszczelarz starszy z tego się ucieszy. On jak słyszy o takich zbiorach jak twoje, które są kilkukrotnie większe niż nasze, to zawsze mu się aż oczy świecą, więc niech sobie bada.
A jak to wygląda u Ciebie jeszcze z takimi różnymi no, egzemplarzami z autografami? No bo właśnie już tam wspominałeś pana Butenkę, Gucie Cezara też mamy akurat i to mamy dedykację i imienną dla pszczelarza i jeszcze zanim się urodził, Super. tak, bo zanim się urodził dostaliśmy dedykację, zresztą taką samą mamy od pana Rosińskiego, że jeszcze dla tego właśnie nienarodzonego Bebe, jak on akurat pisał dla Bebe, ten napisał dla, pan Butenkę pisał dla maleństwa. Ale mamy też, no zaraz, no mówię teraz o Gapiszonie, to chodziło jeszcze, no mamy od Papcia Chmiela też, bodajże tuż przed 94 urodzinami dawał pszczelarzowi autograf. Jak ty to masz? No bo zakładam, że masz te autografów ciut więcej niż my. No, słusznie, słusznie zakładasz, to znaczy oczywiście, no chociażby sama znajomość z Papciem Chmielem, no to owocowała tym, że poza jego oryginalnymi pracami, czy właśnie rysunkami specjalnie dla mnie wykonywanymi, no też w książkach, komiksach mam dedykację od niego, ale też od wielu innych autorów. Do pewnego momentu no, po prostu bytność na targach, na imprezach komiksowych, czy to łódzki Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, czy krakowski Festiwal Komiksu, warszawskie spotkania komiksowe, Gdańsk, no wiele miejscowości w tej chwili w Polsce, miast w Polsce organizuje festiwale komiksu, mniejsze, większe. No to jest oczywiście właśnie bezpośredni kontakt z autorami, możliwość uzyskania rysografu, ale oprócz tego uzyskiwanego w komiksach czy książkach, to tak samo, i to nie jest jakieś moje odkrycie, bo ja to podpatrzyłem u Adama Radonia. Jak zobaczyłem jego taką potężną księgę z rysunkami, które mu tam autorzy wykonywali, to po prostu no, zmapowałem. No, zresztą nie ja jeden, przypuszczam. I mam taki swój pokaźnych rozmiarów kajecik, w którym mam już pokazaną kolekcję rysunków od różnych autorów. Są niektóre takie, że jak ktoś przeglądający karty tego kajeciku trafi na nią, to słychać tylko wow. E, No i faktycznie nie dziwię się wcale, ponieważ niektóre rysunki albo malunki, bo to są i obrazy malowane farbami, no są naprawdę wspaniałe. Okej, tak przypomniało mi się, że jeszcze przy tym pytaniu chciałem o to, czy czytasz komiksy, chciałem powiedzieć, że taką ciekawostkę, że takie słowo jak tsundoku z Japonii, z japońskiego, które oznacza książki, które kupujemy, ale nie zamierzamy przeczytać. I właśnie to miałem wpleść w to pytanie, ono zawsze takie A jest, to już ci odpowiadam. Tak no, zwana kubka wstydu, no czyli właśnie. książki, które są nieprzeczytane, komiksy, książki, które są nieprzeczytane i czekają na przeczytanie. Czasami bywa i latami, naprawdę zdarza się tak. Z różnych przyczyn. To jest kwestia, nie wiem, no, nastroju. Trzeba mieć nastrój też na pewno, rodzaj literatury, komiksu. No po prostu musi trafić w swój czas. To oczywiście u mnie jest, są i to pokaźne. Nie sposób. No teraz na przykład, jak jesteśmy już przy tym temacie, dosłownie 3 dni temu dostałem przesyłkę. Właśnie wydawnictwo Ongryz wydało stawkę większą niż życie Dossier. Nie wiem, czy widziałeś tą książkę. Nie miałem Ponad, jeszcze jej w rękach, słyszałem na ponad razie tylko. 800 stron, potężna publikacja przez grono pasjonatów z klubu miłośników stawki większej niż życie, zmajstrowana. Powiem ci, że na razie tą książkę po prostu przekartkowałem, te 800 stron. Ciągle jestem pod wrażeniem ogromu pracy, jaka została tam wykonana. Na samą myśl, ile pracy to wszystko kosztowało, ile czasu autorzy musieli na to poświęcić, no to po prostu coś niesamowitego. Tam mamy wszystko. Tam mamy rozebrane na czynniki pierwsze zarówno przedstawienia teatralne, Teatru Kobra, Teatru Sensacji, jak i serial telewizyjny, komiksy. I słuchaj, tam znajdziemy wszystko. Tam są zarówno wpadki na planie też przywołane. Każdy odcinek jest rozebrany osobno. Mamy informacje na temat, w jakich lokacjach były kręcone poszczególne sceny. Mamy aktorów, zdjęcia z planu, ze spotkań. Mamy informacje na temat tego, jaka broń się pojawia w serialu. Jakie trunki były pite, jakie papierosy palone, gdzie jakieś filiżanka jakiej firmy stała na planie, telefon jakiej marki. Po prostu
dosłownie na czynniki pierwsze rozebrane wszystkie aspekty przedstawień teatralnych, serialu, komiksu i no, wszystkie te okolice, warstwa muzyczna, prawda, wydawnictwa na ten temat. Ogrom pracy na 800 stronach. No, ja na samą myśl, że trzeba będzie to przestudiować, to po prostu lekko się przestraszyłem. Ale wydawnictwo wspaniałe. Na pewno nie jest to książka, którą można wziąć i przeczytać od tak sobie od dechy do dechy. Jest to coś, po co się będzie nieraz sięgało. Nieraz sięgało. No, ja jestem ogromnie uradowany, że po prostu tego typu publikacje się pojawiają. Bo wiesz, ja pamiętam, to wracając jeszcze do komiksu, ja pamiętam swoje smarkaty lata jeszcze ze szkoły podstawowej, kiedy w moje ręce czasami trafiały wypożyczone komiksy, gdzieś ktoś pożyczył wielki skarb. To były totalnie zjechane, twardookładkowe na przykład wydania Asterixa albo Lucky Lucka, które miały ubytki w oprawie, czasami nie miały tylnej strony okładki. One były strasznie zmasakrowane. Mnie się marzyło wtedy, żeby kiedyś w Polsce były wydawane komiksy w tym właśnie takim standardzie frankofońskim, czyli 40 parę stron, twarda okładka, wspaniale wydany komiks. To już mamy dawno za sobą. Dzisiaj mamy takie cegły, tak jak Tytusopedia, czy inne publikacje, chociażby wydawnictwo Mandioka i Blast. Nie wiem, czy widziałeś 2 tomy Blasta. Rewelacyjna rzecz. No, 2 takie tomiszcza w kartonowym boksie i bardzo poważna rzecz. To nie jest taka rozrywka, błaha rozrywka. Trudny w odbiorze komiks, ale takie rzeczy się u nas teraz ukazują. No po prostu ja jestem oszołomiony, że człowiek doczekał takich czasów. Mówisz o doczekaniu się czasu, więc mam pytanie na ten temat, ale zanim do niego przejdę, bo zapomnę, był jeden odcinek 07 Zgłoś się, w którym papierosy były wskazówką, bo przecież jak to robotnik i pali karmeny, to była, pamiętam do dziś, że to było bardzo ważne, ale tak mówisz o liczbach, mówisz o nowych czasach, no Tytus to miał nakłady milionowe momentami, więc czy w ogóle możliwe jest teraz stworzenie takiej polskiej serii komiksowej, która chociażby, nie wiem, no zbliżyłaby się do tego Tytusa? To znaczy, no na pewno współczesnym twórcom przychodzi działać w innych warunkach. To jest Zdecydowanie oczywiste, innych warunkach, tak. prawda? Jednak tamte czasy PRL-owskie to był głód komiksu. Często instrumentalne traktowanie sztuki komiksu przez decydentów, ówczesne władze, bo przecież nie czarujmy się, ale Kapitan Żbik no nie powstał, nie został wydany tylko i wyłącznie dlatego, żeby nam smarkaczom zaserwować fajną rozrywkę. On ocieplał dosyć parszywy wizerunek milicji obywatelskiej. I podobnie było z innymi publikacjami parahistorycznymi, prawda? Chociażby Podziemny Front, czy Kapitan Klos, prawda? Miały ten swój rys, który ówczesna władza zostawiała. Zresztą to nie jest coś, co tylko i wyłącznie tamte władze stosowały, bo rany boskie, patrząc na to, co i u nas współcześnie się wyprawia z tak zwanym komiksem historycznym, ja osobiście mam alergię na komiks historyczny. Najczęściej są to zwykłe gnioty To się robione zgadzamy. na zamówienie, że wicie, rozumicie, tu ma być to, tu tego na przykład zbrodniarza przedstawimy w pięknych barwach jako bojownika o wolność i demokrację. Bóg, honor, ojczyzna i no, to się dzieje i dzisiaj. Więc mówię, no to chyba każda władza ma takie pokusy. Natomiast jest też rynek, na który władza nie ma żadnego wpływu. Wtedy nie było tego rynku. Więc w innych warunkach tamci twórcy tworzyli. Dzisiaj też oczywiście powstają wspaniałe rzeczy. Ja na przykład, tak pierwszy przykład z brzegu. Ja pamiętam początki swojego zainteresowania postacią Jerza Jerzego, autorstwa Tomka Lwa Leśniaka i Rafała Skarżyckiego. Wtedy to byli jeszcze uczniowie chyba końcowych klas liceum, warszawskiego liceum. Nie ja ich sam odkryłem. Wtedy gościł u mnie Tomek Marciniak, badacz komiksu z Torunia i pasjonat komiksu, który wiele razy pisał na temat historii komiksu. I wy, przed pójściem na krakowski festiwal komiksu, który wtedy się odbywał w Śródmiejskim Ośrodku Kultury na Małym Rynku, udaliśmy się w niedzielę na właśnie giełdę pod halą. I na giełdzie pod halą on mi wskazał właśnie wtedy magazyn Silisk
i mówi, słuchaj, koniecznie musisz to zobaczyć. Poznaj Jerza Jerzego. No i poznałem Jerza Jerzego. No i od tamtej pory jestem fanem Jerza Jerzego. Kolczasty gość, nieuczesany, ostry, ostry. Najciekawsze jest to, że kariera Jerza Jerzego potoczyła się dwutorowo do pewnego momentu, a mianowicie Jerzy Jerzy miał się początkowo ukazać w magazynie Kelvin i Celsjusz. Nie wiem, czy pamiętasz taki magazyn, to Tak, tak, tak. Egmont go wydawał. Mhm. Tylko że numer, w którym Jerzy Jerzy miał zadebiutować, niestety już się nie ukazał. Padł. Ale autorów podobno skierowano wtedy w ramach jakiegoś takiego rewanżu, zaopiekowano się nimi, polecono ich do redakcji Świerszczyka i Ślizgu, licząc na to, że albo tu ten Jerzy Jerzy będzie miał możliwość rozwinięcia skrzydeł. No i się okazało, że i tu Jerzy Jerzy zaskoczył, przy czym w dwóch wersjach, bo w Świerszczyku ukazywał się Nie komiks ma się czemu dziwić. rewelacyjny komiks, przedowcipny, o przygodach Jerza Jerzego i też śledziłem jego przygody. Natomiast w Ślizgu trochę rzadziej, bo to był miesięcznik, ukazywał się Jerzy bardziej taki nieuczesany. Zdarzało mu się i wypić, i mocno zabalować, i zapalić co nieco. I z dziewczynami, no miało tą magię i lgnęły do niego, co tu dużo mówić. Te podboje sercowe Jerza Jerzego też są szeroko znane. W każdym razie, w momencie, kiedy debiutował komiks, wtedy Grzegorz Kazdewkę, dzisiaj znany już autor książek dla dzieci, wtedy był redaktorem naczelnym Świerszczyka, a zarazem zadebiutował jako wydawca, to było wydawnictwo Piąte Piętro. Tam się ukazał Jerzy Jerzy dla dzieci, album z przygodami świerszczykowymi. No niestety to były takie właśnie czasy, dziwne czasy rynku komiksowego i wydawniczego generalnie, że dystrybucja wtedy leżała totalnie. Ten komiks, pomimo tego, że naprawdę był ciekawą publikacją, niestety, ale nie przebił się tak do szerokiego grona odbiorców. Nie był sukcesem wydawniczym, nie było kontynuacji. Natomiast też zaczęły się ukazywać zeszyty z Jerzym Jerzym, z przygodami Jerza Jerzego ze Ślizgu. I autorzy zdecydowali się na zaprzestanie na ciągnięcia tej wersji świerszczykowej, ponieważ wyszło na to, że jakiś rodzic bądź dziadkowie, chcąc kupić przygody znane ze Świerszczyka, trafią na tego Jerza Jerzego Ślizgowego, a tam się już działo ostro. No tak. Więc żeby nie było tego zgrzytu i szoku, to przeszli już tylko na Jerza Jerzego dla wersji dla dorosłych. I tutaj, patrząc z perspektywy czasu, mamy już przecież kilkanaście albumów. Dzisiaj wracają przygody Jerza Jerzego w wersji zeszytowej i zeszytówki w ogóle wracają do łask. Bo ja tu przywołam jeszcze, odskakując odrobinę w temacie, to chociażby serię Wydział Siódmy. Nie wiem, czy śledzisz. Rewelacyjne komiksy i Zdarza naprawdę mi się. chłopaki kawał dobrej roboty robią. No, świetni autorzy. Świetne historie i no po prostu zeszytówki weszły na rynek. Więc Jerzy Jerzy tak samo dzisiaj się pojawia w wersji zeszytowej i przypuszczę, no i oczywiście pełnometrażowy film animowany, więc ten Jerzy Jerzy zaistniał na wielu poziomach i jest to przykład sukcesu. Sukcesu. No, autorzy, którzy startowali jako uczniowie liceum, o właśnie, jeszcze przypomnę, że mam w zbiorach Frytki. pierwsze przygody Jerza Jerzego, które się ukazywały, co mało kto wie, w takiej szkolnej gazetce zatytułowanej Tak, Frytki. tak. I to była po prostu odbijana na kiepskim ksero, taka szkolna gazetka. Na ostatniej stronie były przygody Jerza Jerzego. Te scenariusze były wykorzystane potem w Ślizgu. Więc i takie ciekawostki otrzymane od autorów mam w zbiorach. Nawet, słuchaj, butelkę piwa jeżowego, które to było przygotowane na premierę filmu. A to piwa nie kojarzyłem, przyznaję, bez bicia. Bo ono nie było w dystrybucji, ono się chyba tylko pojawiło na premierze filmu. O, już tego jeża chciałem wcześniej wziąć na tapet, ale skoro sam go rozwinąłeś, to tak w dwóch, trzech zdaniach. Co takiego oprócz kolców ma Jerzy Jerzy, czego nie ma Tytus? Bo często powtarzasz, że ten Jerzy Jerzy jednak szczególne miejsce w twym sercu zajmuje. No, wiesz, Tytus się ukazywał w czasach, kiedy autor nie mógł sobie na wiele pozwolić. Jednak, no,
zmieniły się czasy. Można było pokazać bohatera zarówno w tej wersji świerszczykowej, jak i w wersji bardziej takiej hard, w ślizgu, gdzie przecież tam się różne rzeczy dzieją, bo nieraz bohater budzi się na ciężkim kacu po jakiejś imprezie, że nie za bardzo pamięta, co się działo i gdzie się działo. Tak jak chociażby, nie wiem, czy pamiętasz epizod, jak Jerzy w stanie zupełnej nieświadomości działacze ekologiczni trafiają na niego w przestrzeni miejskiej, stwierdzają, że co tu robi, to biedne zwierzątko, trzeba go przenieść do jego naturalnego środowiska, czyli do głębokiego lasu. I budzi się na drugi dzień w głębokim lesie i tu trzeba by użyć słowa Jerzego, motyla noga, No tak. co ja tutaj robię. Ale ostra impreza była wczoraj. No. No, więc Jerzego po prostu nie można nie lubić. No jest przesympatycznym Jerzem. Generalnie Jerze są sympatyczne. Wiem coś na ten temat, bo parokrotnie w ogrodzie mieliśmy Jerze. Nawet mamy domek dla Jerzy. I pomijając już ten aspekt z autentycznymi Jerzami, które są przesympatyczne, to ten Jerzy Tomka Leśniaka i Rafała Skarżyckiego jest przesympatyczny. Nie można go nie lubić. Dobrze, myślę, że wszystkich przekonałeś, ale powiedz w takim przypadku, która z polskich serii komiksowych wywarła największy wpływ na Polaków? Ha. To nie można, wydaje mi się, że nie można, mówimy generalnie o tych historiach jeszcze perelowskich, prawda? Tak Czyli tej podejrzewam, ale klasyce, to pytam specjalistę. klasyce polskiego komiksu. No, wiesz co, bez dwóch zdań, no to moje pokolenie, no to jest oczywiście Tytus, Romek i Atomek, komiksy Bogdana Butenki, Tadeusza Baranowskiego, Janusza Christy. Oczywiście serie rysowane przez te sztandarowe serie, czyli Kapitan Żbik, rysowany przez Rosińskiego szczególnie, ale również Kapitan Kloc rysowany przez Mieczysława Wiśniewskiego, który no, generalnie nie zaistniał może tak, nie kontynuował tej kariery jako rysownik komiksu. No, on był przede wszystkim ilustratorem zatrudnionym w wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej i nie mało kto kojarzy, ale on na przykład zrobił wiele okładek do serii Żółtego Tygrysa. Ale też na przykład Mieczysław Kościelniak, którego komiksy pojawiały się w świecie młodych jeszcze w tym czarno-białym, a też nie, nie zaistniał jakoś tak szerzej. Natomiast no przede wszystkim jeżeli chodzi o bohaterów, to Tytus, Romek i Atomek, Kajtek i Koko, bądź również Kajko i Kokosz, ale też właśnie bohaterowie Baranowskiego, czyli Orient Man, Bąbelek i Kudłaczek, Szlurw i Blurb, Gucio i Cezar, Gapiszon, Gąska Balbinka oczywiście. No to są bohaterowie mojego dzieciństwa. I ja stwierdzam, że moja przygoda z komiksem zaczęła się od komiksów Bogdana Butenki, czyli Gapiszon, Gucio i Cezar. A potem, tak jak człowiek dorastał, no doszedł Tytus, Charlotta Paweł, bo jeszcze przecież Kleks debiutował jeszcze w czarno-białym świecie młodych chyba w 70. Nie chcę ściemniać, bo ktoś zaraz powie, że niby taki znawca, a nie pamięta dokładnie. Skleroza, w tym wieku już się sklerozę ma. Ale to był jeszcze czarno-biały świat młody, kiedy debiutował Kleks i on zupełnie inaczej wyglądał niż był taki pękaty, baryłkowaty, powiedzielibyśmy, że otyły, niż ten wysmukły Kleks, który już w wersji kolorowej się potem pojawił, prawda? No i te komiksy. Ja jeszcze bardzo mile wspominam komiksy autorów węgierskich. To jest takie moje hungarofilskie skrzywienie, ponieważ bardzo lubię Węgry i dużo dobrych wspomnień mam z Węgrami. Pomijam oczywiście teraz okres orbanowski. Natomiast bardzo dużo węgierskich autorów się ukazywało u nas. I w świecie młodych znany czołowy węgierski twórca animacji i komiksu Dorgoj Attila. Miałem okazję poznać wdowę po Dorgoju, panią Irene Henrik. I mało tego, to miałem okazję być w mieszkaniu, które zajmował Attila Dorgoj, widzieć jego pracownię, która do dzisiaj istnieje. Miejsce, w którym, malutki pokoik, w którym po prostu pracował. A u nas tylko niewielka część jego twórczości jest znana. On tworzył ogromną ilość komiksów do węgierskiej prasy,
ogromną ilość filmów animowanych, z których u nas chyba najbardziej znany jest Lisek Bóg, zarówno w wersji komiksowej, jak i film. Miałem okazję oglądać oryginalne prace Ottilii Dorgoja, no ale też prace innych węgierskich twórców, które się ukazywały w Relaksie. Na Węgrzech te komiksy są ciągle żywe, przypominane i współcześnie się ukazują zarówno w wersji czarno-białej, jak i kolorowej. No, ja mam w ogóle wrażenie, że my mamy swego rodzaju, troszeczkę zadzieramy nosa, uważając, że byliśmy taką oazą wolności w tym demoludzie, że tylko u nas ukazywały się wspaniałe serie komiksowe i było niesamowite bogactwo. Niektórzy nazywają to złotą erą polskiego komiksu. Ja tego tak nie nazywam. Generalnie cały obóz ten socjalistyczny to były takie wieki ciemne, gdzie ten komiks jednak był traktowany z buta i nieuznawany za sztukę. Autorzy nie byli specjalnie honorowani. Natomiast no, jeżeli ktoś wgłębi się w tą historię komiksu właśnie byłych krajów tak zwanych socjalistycznych, to dopiero zobaczy, jakie bogactwo było komiksu w Czechosłowacji, w Rumunii, na Węgrzech, nawet w NRD-ówku. No przecież do dzisiaj się ukazuje seria Mozaik niemiecka, która wtedy była wydawana w ogromnych nakładach. Mało tego, ona się ukazywała na przykład w wersji węgierskiej, tak samo w innych krajach socjalistycznych, tylko u nas się nie ukazywała. I do dzisiaj się cieszy popularnością, są wydawane wydania zbiorcze. Ta seria liczy setki tytułów, zeszytów. Czyli oczywiście odpłynęliśmy od głównego pytania, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to, która seria, więc ja pozwolę sobie zaryzykować, że jednak ten Tytus ma takie szczególne miejsce. Nie, że najważniejsze, tutaj przepraszam, że tak sobie pozwalam autorytarnie. Nie, pozwalaj, ktoś musi. Jest Ja tak, po prostu tak być może odpłynąłem w bogi, starałem się uniknąć odpowiedzi, ponieważ staram się nie traktować po macoszemu tych naszych bohaterów. ale bardzo słusznie, to znowu ci To wejdę. była ewolucja. Oni na różnym etapie wiesz, odcisnęli swoje piętno na tym, czym się interesowałem, A prawda? to nie ulega wątpliwości. No u mnie na przykład przecież Gapiszon i Wędzone Morze często wraca, bo Pszczelarz Młodszy już go chce sobie czytać. Ten Gucio i Cezar też się czasami pojawia. No Pszczelarz Starszy ostatnio zaczął właśnie się tak zagłębiać w Tytusa, ale czy tam czasami też zaczyna brać Kleksa, ale tak no bo tak, pojawił się Kudłaczek i Bąbelek, no to przecież on uwielbia. Jak były te reedycje, to przecież on to wciągał po prostu jedną dziurką nosa i ja tak po prostu zmierzam do tego, że chciałem jeszcze o tego Tytusa spytać, no a poza tym no trochę jednak się Papciowi Chmielowi należy to ważniejsze miejsce, chociażby z tego względu, że jak legenda głosi, to on podał Szarlocie Paweł przepis na Kleksa. Jedna postać ala zwierzątko, dwoje młodzieży. Ile jest w tym prawdy, nie będę drążył, ale To znaczy, słuchaj, wiesz co, w sztuce podobno wszystko zostało odkryte już, tylko ewoluuje, pojawiają się różne mutacje. No rany boskie, bohaterowie Papcia Chmiela, ja pierwowzoru Romka i Atomka doszukiwałem się w Felusiu w Szudełko i Sadełko. Tam występuje para bohaterów, z których jeden jest taki grubszy, niski, drugi jest chudy i wysoki. no to klasyka, To klasyka. też nie jest żadne odkrycie, prawda? Bo my z takimi bohaterami mamy do czynienia, jak tylko jakaś historia się tam zaczęła, prawda? To jest Paddy Pataszon, to jest Flibi Flap. No, to ewoluuje cały czas. Są pewne wzorce takie, które nieśmiertelne, które ciągle się gdzieś tam pojawiają i one będą dalej funkcjonować. No, I niech funkcjonują na zdrowie. Powoli nam się czas kończy, więc teraz ostatnie poważne pytanie, dla którego właśnie miałem nadzieję, że tak zostanie ten Tytus wyżej postawiony. Bo jakby nad nie patrzeć, można się doszukiwać w Tytusie drugiego, trzeciego, piątego, którego się będzie chciało dna. Ale jako, że to rozmowa ze złym ojcem, to muszę spytać, czy my dorośli próbujemy uczłowieczyć każde dziecko? wiesz co? Na pewno coś w tym jest. No. Ja patrząc tak z perspektywy czasu, zresztą to trudno mnie oceniać, bo to będzie oczywiście subiektywna ocena. Ja pracując jako policjant byłem średnio dobrym ojcem. Na pewno ta robota w jakiś sposób człowieka angażowała i to żona zajmowała się w dużej mierze wychowywaniem syna. Ja ze swojej strony na pewno starałem mu się zaszczepić jakieś zainteresowanie komiksem i to wydaje mi się udało.
Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie komiksem, bo tak jak ja sam czytam książki, czytam komiksy, prawda? To nie jest tak, że tylko i wyłącznie na komiksie się skupiam. Syn jest już dorosłym człowiekiem. Z perspektywy czasu widzę, że to przyniosło jakieś efekty, że też on traktuje komiks po prostu normalnie, jak każdą dziedzinę sztuki, prawda? To nie, bo u nas się przyjęło, że z komiksu się wyrasta. To znaczy do pewnego momentu był pogląd, że z komiksu się powinno wyrastać. Poważny człowiek nie powinien się interesować taką durnotą, błahostką. Ja pamiętam wiele razy zdziwienie osób, które wiązały mój zawód wykonywany, czyli policjanta kryminalnego. Jak dowiadywało się, że ja się interesuję komiksem i filmem animowanym, o Jezus Maria, no niemożliwe. No, policjant i się interesuje komiksem, no przecież to takie nienormalne, nie? No dla mnie to jest normalne zupełnie, bo jedno nie wyklucza drugiego. No, Natomiast, przykładem. natomiast no, mój syn z kolei po latach, to on zainteresował mnie na przykład mangą i anime. Bo dla mnie anime to były te wielkookie seriale typu Czarodziejki z Księżyca. On mi dopiero pokazał filmy Miyazakiego, on mi podsunął Akirę no i wiele innych właśnie tych komiksów, filmów, które poznałem dzięki niemu. Bo on się zainteresował kulturą Japonii, interesuje się komiksem, ale to też była ewolucja w kierunku kultury tej azjatyckiej, japońskiej. Zresztą parę razy Japonię już odwiedził i to jest zainteresowanie takie mocne. Uczył się też języka japońskiego do pewnego momentu. I ja jemu zawdzięczam to, że właśnie mogłem poznać tą najbardziej wartościową twórczość właśnie Studio Ghibli, czy właśnie mangę. Co nie znaczy, że ja wszedłem w to bardzo głęboko. Nie, no nie starcza czasu już na coś takiego. Tego czasu jest coraz mniej, a tych komiksów, książek do przeczytania tylko stosy przyrastają. Więc z czegoś czasami trzeba rezygnować. Nie da się wszystkiego chłonąć. Czyli próbujemy uczłowieczać, czy wychować? Próbujemy. Kwestia taka, że w mojej ocenie no, należy zachować, co nie mówię, że jest łatwe, zdrowy taki balans pomiędzy tym, co staramy się najlepiej w sposób nienachalny podsuwać młodemu pokoleniu. Staramy się czymś zainteresować, pokazać jakieś wartościowe rzeczy właśnie z kręgu animacji, komiksu, literatury. Natomiast nie narzucać. Nie narzucać w sposób taki, bo to efekt zupełnie odwrotny się osiąga. Wiesz, ja mam nadzieję, że właśnie przez to, że mój syn interesuje się komiksem, że poszedł w kierunku anime, że w jakiś sposób ja się do tego przyczyniłem, właśnie nie w sposób nachalny. Chociaż to przypuszczam, że musiałbyś porozmawiać z moim synem, jak on to widzi. Ale interesuje się tym, więc nie reaguje na komiks alergicznie, że nie, no to stary mnie katował tym w dzieciństwie, to po prostu nie. Ja mu kupowałem wtedy. Wtedy to był, mój syn to już jest pokolenie, które się wychowywało na zeszytach TM Semik, superbohaterach, prawda, i tych rzeczach. Oczywiście starałem mu się oprócz tego podsuwać wiele, wiele innych rzeczy. I mam wrażenie, że po prostu no, jest człowiekiem, który odbiera tą kulturę na wielu płaszczyznach. Sam poszukuje czegoś samodzielnie zupełnie. W jaki sposób być może się do tego przyczyniłem, przynajmniej taką nadzieję mam. Super, skoro przy poszukiwaniach i różnych płaszczyznach jesteśmy, to 5 najważniejszych i największych skarbów Twoich kolekcji. Same trudne pytania zadajesz, słuchaj. Staram się jakieś łatwiejsze. No myślałem, że to No, będzie no, przyjemne. No. dobrze ci to wychodzi. Nie, wiesz co, dobrze, że nie pytałeś o najwartościowsze, Nie, bo to byłoby bo bez sensu, media to na później. przykład często to interesuje. Ilość, Nie, albo ilość, wiesz, ile pan tego ma. ale Nie to nie wiem, jest po prostu nie najważniejsze w wiem. tej debacie. Natomiast jeżeli mówisz o takich ciekawostkach, Tak. to oczywiście na przykład najprawdopodobniej, i to podkreślam, najprawdopodobniej pierwsze wydanie przygód Koziołka Natołka, czyli pierwszej księgi. Tutaj pewna wątpliwość jest, ponieważ pierwsza księga ukazała się na gwiazdkę 1932 roku. I to jasno wynika z jakichś tam publikacji prasowych, reklam, które się wtedy ukazywały. Takie były zapowiedzi, gwiazdka 1932 roku. Natomiast żaden ze znanych mi kolekcjonerów, badaczy komiksu, łącznie z Adamem Ruskiem, nigdy na oczy nie widział zeszytu pierwszej księgi Koziołka Matołka, datowanej na 1932 rok.
Ja mam w zbiorach księgę, pierwszą księgę, datowaną na 33 rok. I wiele wskazuje na to właśnie, że z nieznanych przyczyn wydawca, czyli Gebetner i Wolf, to wydanie z końca 32 roku datował na 33 rok. Nie wiem, czy to chodziło o podatki, czy jakąś politykę wydawniczą. Nie mam zielonego pojęcia. A może amerykańską modłę, bo oni też tak czasami mają wyprzedzenie, kiedy wychodzi, tak też miewali różnice w datach. No właśnie, więc tutaj coś mogło zagrać. W każdym razie, no najprawdopodobniej mam w zbiorach właśnie to pierwsze wydanie pierwszej księgi przygód Koziołka Matołka. Ponadto właśnie z takich wiekowych rzeczy to zeszyty z przygodami Pata i Pataszona. To jest połowa lat 30. I to jest rzadka rzecz. Natomiast ciągle mogę też powiedzieć, czego nie mam. Ciągle szukam zeszytów z przygodami bezrobotnego Frącka. A To tak, była to, rzecz to często się lokalnie spotyka, ukazująca się na tak. To Śląsku, u nas tak. bo nie był to komik, historia obrazkowa była dostępna i tytuł w całej Polsce, tylko lokalnie na Śląsku, gazeta 7 groszy. No, z ciekawostek jeszcze też właśnie na przykład te pierwsze wydania przygód Jerza Jerzego z gazetki Frytki, szkolnej gazetki Frytki. To jest paskudnie wydane, paskudnym ksero odbijane, często z jakimiś tam brakami, ale to naprawdę ma swój urok właśnie tego pierwszeństwa. No i co? No i jeszcze chociażby na przykład figurkę Jerza Jerzego, którą własnoręcznie wykonałem na premierę tego albumu o przygodach Jerzy dla dzieci, tego świerszczykowego. To był 98 rok. Pamiętam, że jak w Łodzi pokazałem tą figurkę autorom mamy zdjęcia, jak chłopaki oglądają Jerza Jerzego i się chachają na jego widok. Bo nie jestem człowiekiem szczególnie uzdolnionym plastycznie, ale miałem takie ciśnienie mocne właśnie, żeby zrobić figurkę Jerza Jerzego i zrobiłem. I oni wypisali mi certyfikat, że jest to pierwsze trójwymiarowe przedstawienie autorstwa Wojciecha Jamy, właśnie Jerza Jerzego. No, jest to miła pamiątka właśnie, kawał czasu już upłynął od tamtego roku. No i, ale to wiesz, wiele takich rzeczy jeszcze, na przykład komiks Stary Zegar Szymona Kobylińskiego z lat 50. Też rzadka rzecz. Niezwykłe przygody Michasia Pogody Karolaka. To były dwie serie. Jedna w klasycznym układzie, taki mały format, obrazki z tekstem pod obrazkami, a druga bardziej taka ilustratorska, gdzie ta przestrzeń tekstu i obrazu się przenika. No i wiele takich ciekawostek. Ja już o oryginałach nie wspomnę, bo wiesz, bo oryginalne prace to jest dopiero to, co ja pamiętam swoje takie emocje, które mi towarzyszyły, jak po raz pierwszy u Papcia Chmiela brałem oryginalne prace do rąk. To było coś niesamowitego, bo ty może nie pamiętasz, ale w tych perelowskich czasach, czasami komiks, który się kupowało, czy w gazecie, to poligrafia była na dosyć nędznym poziomie. Często te kolory były przesunięte. Miało się wrażenie, tak jak się ogląda dzisiaj współcześnie, takie książeczki z okularami do przestrzennego widzenia, prawda? Z zielonym i czerwonym szkiełkiem, gdzie możesz w trójwymiarze zobaczyć pewne ilustracje. To tak niektóre mam do dzisiaj, zresztą takie egzemplarze, na przykład Tytusa, Romka i Atomka, gdzie na niektórych stronach właśnie to tak wygląda. Nic tylko ubrać okulary i doszukiwać się przestrzeni w tym. Kto wie, Papcie był takim wizjonerem, choć wydaje mi się, że to były niebieskie i czerwone okulary, ale nie będę wchodził już. A może, wiesz co, no to ja już nie będę się spierał, ale no po prostu tego typu właśnie wydawnictwa, gdzie te kolory mamy przesunięte, prawda? Mhm, tak, I tak, to tworzy się się, zdarza. jak ogląda się to bez okularów, to ma się wrażenie pewnego chaosu graficznego. Pytanie. Niedawno obchodziłeś okrągłe 63. urodziny. Czy z tej okazji sprawiłeś sobie jakiś wyjątkowy prezent? To znaczy tak, ja generalnie jestem upośledzony, jeżeli chodzi o pamiętanie o wszelkich tego typu okazjach i to zazwyczaj moja żona mi przypomina, że życzeniami, że właśnie urodziny i tak było i w tym roku. Natomiast zgodnie z żoną zawsze stwierdzamy, że prezenty to ja sobie przez cały rok sprawiam, więc niewątpliwie tak, tych prezentów było nawet może więcej, bo wiesz, ja już nie pomnę co i gdzie. Ostatnio na przykład z krótkiej wizyty u syna, który mieszka w Irlandii, przywiozłem pakiecik komiksów irlandzkich.
Co nie było łatwe, powiem ci, bo komiks irlandzki, jeżeli robi się rundkę po nielicznych sklepach komiksowych w Dublinie bądź gdzieś w innych miastach, y, okazuje się, że w zasadzie nie istnieje. W tych sklepikach mamy ogrom komiksu tego superbohaterskiego rodem zza oceanu. Natomiast komiks irlandzkich autorów to jest naprawdę rzecz, na którą ciężko trafić. I tym razem udało mi się trafić w sklepiku w Dublinie na cały regał z komiksami irlandzkich autorów. Od małych zinów po większe publikacje. No nie są to jakieś powiedzmy super wybitne rzeczy, niemniej dające obraz tego takiego środowiska komiksowego irlandzkiego. Więc to był taki prezencik, który sobie po wyjeździe sprawiłem. Dobry prezent. Już moglibyśmy kończyć, ale mam jeszcze do pytania, zanim je zadam. Zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, gdziekolwiek słuchacie podcastu. Mi nie udało się przesłuchać Twojej audycji w Radiu Rzeszów, dlatego muszę spytać, co łączy Smoga Diplotoka, książkę Festung Breslau i pociągacz klozetowy. Fascynuje mnie to, muszę o to spytać. Już tyle rozmawiamy, że Tak. proszę mów. Wrzuciłem na Facebooka, prowokacyjnie oczywiście, ponieważ generalnie, wiesz, ta audycja była poświęcona, którą Adam Głaczyński prowadził, była poświęcona zjawisku kolekcjonerstwa. Bo no, ja chyba najbardziej jestem znany właśnie jako kolekcjoner sztuki komiksu i sztuki animacji. Natomiast tak jak wspomnieliśmy o twórczości Juliusza Werna, to jest też temat, którym się interesuję od dzieciństwa, od pierwszych lektur Tajemniczej Wyspy. I zbieram różne wydawnictwa i przedmioty. Oczywiście tak samo komiksowe adaptacje Werna, bądź inspirowane twórczością Werna, bo tego jest naprawdę też ogrom, mniej lub bardziej, ale zbieram też takie niszowe rzeczy, to wspólnie z żoną, jak pociągacze klozetowe. I tego całkiem pokaźna kolekcja jest eksponowana w łazience. To były, słuchaj, porcelanowe te uchwyty do tak zwanych górnopółków, osadzone na łańcuszku. Często gęsto w okresie jeszcze tym międzywojennym to były rzeczy, które były nośnikami reklamy, ponieważ one często reklamowały zakłady instalacyjne, które zajmowały się instalacją no, instalacji sanitarnych i sprzętów sanitarnych. Więc tam mamy pełne dane adresowe jakichś firm, które tym się trudniły. Ale zbieram tak samo na przykład opakowania po artykułach spożywczych, które są w jakiś sposób inspirowane literaturą, komiksem. Jeden przykład pierwszy z brzegu, opakowanie po serku topionym z PRL-u, na którym występuje scena z bajki La Fontaina, Kruk i Lis. Wiadomo, że związana z serem, prawda? Albo czekolady, z ilustracjami Trzej Muszkieterowie produkcji rosyjskiej. I wiele tego typu opakowań, które właśnie nawiązują do klasycznych bajek, ale też na przykład są jedną nogą w tym świecie literatury i komiksu. Bo mamy na przykład pudełeczka, takie nieduże pudełka z opakowaniami po czekoladkach, takich małych 10-gramowych czekoladkach firmy Wawel, krakowskiej firmy Wawel, które są na 16 kadrach opowiadają klasyczną bajkę. Czy Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Smok Wawelski. Każda czekoladka to jest na opakowaniu jest jeden kadr. I to też polscy ilustratorzy robili. Niestety, ale właśnie to jest to, że ciągle szukam informacji na temat tego, jacy twórcy tworzyli te historie obrazkowe, ponieważ no niestety, ale nasze firmy, które gdzieś tam powędrowały w ręce zachodnich koncernów, niespecjalnie przywiązywały wagę do pielęgnowania historii, zachowania chociażby informacji, nie mówię już o oryginalnych pracach, które twórcy tworzyli. Po prostu gdzieś to przepadało zazwyczaj, czasami niestety, ale lądowało gdzieś na makulaturze, zakłady były likwidowane i to przepadło w mgle historii. Szukam informacji na ten temat. Może ktoś się odezwie. Miejmy nadzieję, że ktoś się odezwie. Widzę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, ale powoli trzeba dać wytchnienie słuchaczom, żeby mieli czas poczytać. Choć i tak muszę powiedzieć, że gdy tylko powiedziałeś o Kruku i Lisie, to przypomniał mi się Gość Inny i debata Alcesta z kolegami, jaki to był ser, więc
Moglibyśmy jeszcze nad tym dużo czasu spędzić. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i niczym z wabanku mam nadzieję, że do następnej razy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję słuchaczom za cierpliwość. Dużo mówiłem. Mam nadzieję, że nie przegadałem. I ja Ci dziękuję.